Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i zapraszamy Was na kolejny odcinek na szlaku gadżetów. Zobaczcie, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym odcinku, czyli jak umyć auto w niedostępnych miejscach, jak łatwo może nastąpić jasność w wielu miejscach oraz jak spuścić powietrze z kół w bardzo nietypowy sposób w wielu miejscach w wielu miejscach jednocześnie i w jaki sposób najłatwiej monitorować Wasz akumulator w jednym miejscu. Zobaczcie. To jestem w okularach, bo znowu mi słońce świeci, także to nie jest kwestia uprzejmości, a mojego światłowstrętu, także proszę uprzejmie o wybaczenie. Mianowicie, znaleźliśmy coś takiego. Jak wiemy, każdy z nas myje samochody. No my akurat mamy ten komfort, że możemy myć, że tak powiem, na swojej posesji. I mamy takie coś. Znaleźliśmy tutaj sobie taką końcówkę do Kärchera. Ta końcówka do Kärchera wiąże się z tym, że ona ma tutaj takie różne bajery. Znalazłem to osobiście przy detailerzy, czegoś takiego używają. Ci ludzie, co myją samochody, dawniej to się nazywało inaczej, teraz to są detailerzy i tak dalej. I mamy do każdego możliwość założenia różnych dziwnych końcówek. Tu jest na przykład końcówka, która ma stopni 15, ta ma 25, ta jest w ogóle taka wielka, to jest do pianownicy, ta ma 40, czyli w ogóle bardzo szeroko do zmywania, oraz takie coś. Co to jest i dlaczego? Mianowicie, jeżeli mamy trudno dostępne miejsce, to wszystko jest w ogóle na takich szybkozłączkach. To jest najfajniejsze w tym całym procederze. Mamy takie miejsce, weźmiemy sobie na przykład tą szeroką, weźmiemy sobie tą 40 i chcemy sobie umyć, nie wiem, za progiem czy coś. No to wciskamy sobie tą końcówkę, tutaj mamy ustawione. No i teraz patrzcie, w element, który generalnie myjką, która zazwyczaj była taka, rura, no tutaj nie byłeś w stanie dojść, musiałeś się gdzieś tam położyć czy coś, a tutaj masz fajny dostęp. I co jest ciekawe, wszystko pod ciśnieniem możesz sobie obrócić. Na przykład możesz taką rurę umyć od środka, bez problemu. Albo obok niej, albo za nią. Jakby ktoś pytał, co to jest. To jest stary tłumik. Niepotrzebny balast w jeepie. Mniej więcej. Brzmi dokładnie tak samo. Więc macie tutaj takie coś. Fajnie by było, jakby to było delikatnie przedłużone. Jeżeli chodzi o wykonanie, to moim zdaniem bardzo fajne, jak na cenę, którą był, ten pistolet z końcówkami, czyli ta część kosztowała 138 zł, oczywiście bez przewodu, bo to trzeba podpiąć odmyjkę, a to cudo kosztowało około 65 zł. Wiadomo, że możecie jeszcze tam to przedłużyć i tak dalej, ale zobaczcie, jak to fajnie działa. Bierzemy sobie to, podłączamy, szybka akcja, bierzemy teraz tą 40, o której rozmawialiśmy i teraz bierzemy sobie to w miejsca, w których byśmy normalnie nie doczyścili, no bo tu mamy problem, żeby doczyścić, zresztą widać, że tu coś jest. Więc teraz bierzemy i co? Możecie wierzyć lub nie, ale wszystko ładnie generalnie umyło. No, bądź co bądź jest ciekawą opcją ze względu właśnie na takie miejsca, takie zakamarki. Na przykład tu, o, patrzcie teraz. Tu jest gnój, bo jest gnój. Tu macie gnój, no widzicie, jak dbasz, tak masz, nie? No i generalnie bez problemu da się ten temat umyć. Tą końcówkę bardzo polecam do miejsc trudno dostępnych, bo no bo raczej tak całego auta, no ciężko trochę, nie? Ale jak chcecie sobie spłukać auto, no i widzicie, wszystko da się pod ciśnieniem zmienić, jeżeli chodzi o te końcówki. Teraz mamy taką końcówkę i nawet przez to, że to jest takie krótkie, możemy też bez problemu sobie dojść. Gdzie będziesz się pchał z taką wielką lancą? No ta lanca wiadomo, że działa na ciśnienie i tak dalej, ale w tym wypadku no to jest mega wygodne przy takim aucie. Dla mnie świetny patent. Mamy różne końcówki, zaraz Wam pokażę, jak wygląda różnica pomiędzy tymi końcówkami i stopniami. To zaczynamy. 40 stopni. Jest pionowo. Stopni 25. Pionowo. Od razu widać, że mniej. Następna stopni 15. Czerwona stopni 0. Nie polecam tym mieć samochodu, chyba że kogoś bardzo nie lubicie. Ja do tego ręki nie przyłożę. Najlepiej wprost na maskę, wiesz, albo na drzwi.
Tak, albo w szczególności jak komuś tak delikatnie podchodzi lakier czy coś, to naprawdę jest destrukcyjne. No i weź zrób tak tamtą lancą. Weź tak zrób, tak. No nie zrobisz tamtą lancą tak, bo jest za długa. Jedna rączka. Jeszcze z ciekawostek, a propos myjek wysokociśnieniowych. Pamiętajcie, że myjki wysokociśnieniowe, może nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale mają bardzo mały przepływ ilościowy, tylko wysokociśnieniowy. Na przykład jak leci woda z myjki wysokociśnieniowej, to jest tyle. To nie ma nic szalonego. Tylko tu chodzi o to, że on buduje tak wysokie ciśnienie, przez co może to rozproszyć przez dyszę. Dysza to jest to, co ściska, przez co może to tak fajnie robić takie szmery, bajery, nie? Znacie ten dźwięk, kiedy przekręcacie stacyjkę i w sumie tak naprawdę to rozrusznik nie wydaje dźwięku, bo tylko cyka przekaźnik? To zazwyczaj oznacza to, że wasz akumulator już jest dętka i nie nadaje się do dalszej pracy. Oczywiście to nie jest jedyny z powodów, dla którego wasz samochód może nie odpalić, ale zazwyczaj najczęstszy. Jak się przed tym ustrzec? Można oczywiście za każdym razem sprawdzać, czy nasz akumulator jest sprawny i dobry. Często mamy również w środku w samochodzie informacje o tym, jakie jest ładowanie akumulatora i w ogóle napięcie na akumulatorze, ale nie wszystkie samochody to mają. W jaki sposób można inaczej? Można użyć urządzenia, które podpinacie do akumulatora, które łączy się z waszym telefonem za pomocą Bluetootha i wszystkie informacje na temat waszego akumulatora macie w telefonie. Co wam to również daje? Daje wam to też informacje o tym, w jakim stanie jest wasz akumulator, ponieważ ta aplikacja potrafi odczytywać wartości, jakie są podczas pracy pod obciążeniem. Ta aplikacja cały czas śledzi informacje o waszym akumulatorze, zapisuje je sobie w swojej pamięci. Jak macie podłączenie z Bluetootha, to możecie potem te dane synchronizować. Dzięki temu możecie się cofnąć do dowolnego dnia wstecz. Historia jest praktycznie nieograniczona pod warunkiem, że raz na jakiś czas synchronizujecie informacje. W samej aplikacji możecie sprawdzić, jakie jest napięcie początkowe akumulatora oraz jakie jest napięcie podczas odpalania. I sama aplikacja powie wam, czy wasz akumulator jest sprawny, czy już raczej jest blisko końcowi. Również jedna z rzeczy, jesteście w stanie odczytać każde odpalenie samochodu, ponieważ aplikacja też sprawdza to i zapisuje dokładną godzinę i miejsce. Cena? 30 parę złotych na AliExpress. Czy warte? Wydaje mi się, że całkiem ciekawe, bo możecie na bieżąco być informowani o stanie waszego akumulatora. Co ciekawe, aplikacja jest w stanie wysyłać powiadomienia do was na telefon, jeżeli coś złego dzieje się z akumulatorem. Dlaczego mówię o tym, że coś się może dziać z waszym akumulatorem? Bo często do naszych samochodów dopinamy różne dodatkowe akcesoria, które mogą pobierać nam prąd, co się wiąże zazwyczaj z dodatkową instalacją, więc warto wiedzieć, warto być poinformowany o tym, że któreś z urządzeń w samochodzie może pobierać wam prąd i zareagować szybciej i wcześniej, zanim zniszczycie nieodwracalnie swój akumulator. Czy wy też macie takie sytuacje, że chcecie sobie otworzyć swój bagażnik, zobaczyć, co jest w środku i tam jest ciemno, bo lampeczka, która jest ponad półką, która jest w samochodzie. Jest na to sposób dość tani i ostatnio go testowałem. I to jest właśnie ten sposób. Mamy lampkę, która jest zasilana bateryjnie, ale może być ładowana na USB-C i co najważniejsze, ta lampka ma czujnik zmierzchu i czujnik ruchu i możecie sobie dowolnie ustawić, czy chcecie, żeby się włączała zawsze, jak was zobaczy, czy zawsze, jak was zobaczy i jest ciemno. Dzięki temu wszystko widzę, bo mam jedną zamontowaną tutaj, a drugą zamontowaną w środku. Jest kilka możliwych długości tych lampek. Możecie sobie kupić krótszą, dłuższą, do wyboru, do koloru. To, co jest też ważne, to one są z magnesem. Więc jeżeli macie tylko kawałek metalu w swoim samochodzie, to możecie dowolnie przyczepić. Ja mam aluminiowy bagażnik, nie działa, na szczęście od spodu jest stalowy. Co jeszcze mają te lampeczki? Mają tak naprawdę różne barwy, tak naprawdę dwie. Możecie sobie decydować o barwie zimnej lub ciepłej, albo obydwu, ale wtedy w sumie to nie wiadomo, która świeci bardziej. Co do tego, 3 tryby pracy, czyli wyłączona, proste. Następnie klikacie raz, jest włączona cały czas. Klikacie jeszcze raz i ona wtedy reaguje na ruch
i na zmierzch. Dlatego teraz się nie włączy. Kolejna, ostatnia opcja, czyli wykrywa ruch bez względu na to, czy jest jasno, czy jest zimno. I ostatni tryb pracy, gdzie lampka reaguje bez względu na to, czy jest jasno, czy ciemno, na Wasz ruch. O zmianie trybu pracy informuje Was mruganie. Poszczególne 2 mrugnięcia i 3 mrugnięcia przy zmianie. Jak widzicie, światło włącza się od razu po otworzeniu bagażnika, jak czujnik wyczuje ruch człowieka i ciemno, i automatycznie te same lampki po kilkunastu sekundach gasną, jak zamkniesz bagażnik. No i najważniejsze tak naprawdę, ile to kosztuje. Powiedziałbym, że jak na Ali to nie jest najtańsze, ponieważ jedna sztuka kosztuje do 20 do 40 zł. Nie jest tak naprawdę źle. Alternatywne zastosowania? Ja się przyznam szczerze, że mam to zamontowane w kuchni jako lampka podszafkowa nad blatem i też działa. Bardzo dobrze wykrywa ruch. Uniwersalne. Polecam. Widać mnie? Nie widać. Widać? Nie widać. Widać? Nie widać? Widać. Trafiło w moje rączki coś ciekawego. Mianowicie to jest lampka z firmy Daorfo. Chłopaki produkują przyczepy offroadowe, jak i również do wywożenia rannych, ale ostatni ich produkt to jest ta oto lampa. I taka lampka trafiła w nasze oto rączki. Co jest w niej takiego magicznego, bo ktoś powiedział, że normalna lampa. Osobiście zajmuję się fotografią profesjonalnie, jak i kręceniem filmów. Używam takich dużych mieczy świetlnych i generalnie, co jest zaskakujące, mają bardzo podobną jasność świecenia, mimo że to jest ciut droższe w całym zestawie. Ale dzisiaj nie o tym, tylko o tym, co jest w niej ciekawego. Mianowicie ma tak, 3 tryby świecenia. Ma w zasadzie, 3 tryby mocy świecenia. Tu mamy jeden, może tak. Tu będzie pierwszy, tu będzie drugi, tutaj będzie trzeci. Oraz barwy. Teraz mamy barwę, w zasadzie to ją wyłączyłem. Mamy ciepłą. To jest ciekawe. To ma być światło, które przeciwdziała komarom. I generalnie z tego, co ja testowałem do tej pory, sprawia wrażenie, że działa. Możemy ją dać mocniej, możemy dać ją jeszcze mocniej. W ogóle robi mega klimat, jeżeli chodzi o kempa. Mamy jeszcze zimną. Co jest ciekawe, tutaj świecą takie niebieskie diody. One pokazują poziom naładowania. One po każdym wyłączeniu nam pokazują. Teraz są 3, sumarycznie są 4. Ładujemy to z USB typu C oraz mamy port typu USB typu A. Ponieważ w całym jest bateria, która ma dość dużą pojemność, według tego, co tutaj jest napisane, to jest ponad 10 000 mAh. I z tej lampy możemy również sobie ładować telefon. Lampa jest IP68, czyli generalnie jest wodoodporna, tam do jakiejś głębokości. Zaraz zobaczycie, jak ona wygląda pod wodą, czy działa, czy nie działa. Oraz mamy w zestawie taki trójnóg. Lampkę możemy sobie postawić, więc ona może sobie nam tutaj stać bezproblemowo. O! Tada! Możemy sobie też zrobić gdzieś koło auta, jak robimy. Ja osobiście używam tego w pracy, też, nie tylko przy zdjęciach. Używam tego również przy sprawdzaniu samochodów terenowych. Mega fajne światło daje, wszystko widać, szeroko to widać. Naprawdę sprawdza mi się rewelacyjnie w trybie warsztatowym. Oraz mamy tu jeszcze haczyk z możliwością zawieszenia. Co jest jeszcze ciekawe, w zestawie są takie uchwyty, ponieważ zamysł tej lampy był taki, że ona miała być do przyczep, do środka, do takich wewnętrznych półek. I on ma tutaj takie zaczepy, które możemy sobie wczepić i ona sobie może tam siedzieć generalnie świecąc prosto w dół. Także dla mnie urządzenie naprawdę rewelacyjne. Bardzo fajnie się sprawdza. Używam tego już od 2-3 tygodni. Jestem mega zadowolony. A teraz sprawdźmy, jak to widzi pod wodą. Jak widzicie, lampa jest włączona, jest poskręcana. Także próbujemy. Wiadomo, że IP68 wiąże się z tym, że to musi być zanurzone w wodzie przez jakiś czas. Ale będziemy sprawdzać pod umywalką, bo nam takie warunki sprawdza. Jak widać, leje to po wszystkim. Przełącznik nawet działa. Nie, to się nie zepsuło, bo tak ma być. Wszystkie funkcje. Śmiga. Patrzy pod wodę. Tu, tam, śram. Jakie tutaj się robią jaki klimat. Jak widzicie, lampa działa. Dobra, jak widzicie, lampa jest pod wodą. Cała ona sobie pływa, roluje się i tak dalej. Trzymam to ręką ze względu na to, że nie mamy korka, no bo gdzieżby mieć korek. Rachunek za wodę jest po Waszej stronie, także
Jak widzicie, lampa jest szczelna. Tutaj widać, że tutaj są uszczelki, tutaj są takie o-ringi i tutaj widać, że po stronie, gdzie jest nieuszczelniona, delikatnie woda podchodzi, ale do lampy się generalnie nie dostaje. Tak samo z drugiej strony. Czyli spełnia swoją funkcję. Jeszcze z ciekawych rzeczy o tej lampie, ona ma tutaj, nie ma bezpośrednio diod, tylko ma taki dyfuzor, przez co tak ładnie rozprasza to światło. Ono jest całe takie jednolite w zakresie swojego świecenia, więc to też jest bardzo przyjemne, jeżeli chodzi o kempy, czy tego typu rzeczy, czy pracę. I co do tej lampy, ktoś by powiedział, że dużo. Ja uważam, że cena adekwatna do tego, co pokazuje swoją jakością. 350 zł możecie u chłopaków z Daorfo zamówić takie. Naprawdę lampa uważam, że fantastyczna. Do zastosowań wyprawowo-offroadowych rewelacja. To cudo już znacie. Wiecie, do czego służymy. Z tym powietrzem mamy coś, jakąś fanaberię. Już testujemy w zasadzie trzecią. Będziemy testować trzecią rzecz związaną z tym. Co to jest? To jest urządzonko... Bo jesteśmy ciśnieniowcy. Tak, my jesteśmy ciśnieniowcy, ja w szczególności. Jeszcze przyszła czas na dopompowanie, bo w zasadzie to cały czas spuszczamy i ustalamy, a nigdy Ty masz nie... cały czas wysokie ciśnienie, trzeba ci spuszczać. Mniej więcej tak. Wiecie, co to jest? To jest deflator. To służy do spuszczania ciśnienia, nawet jakie ciśnienie było, żeby było śmieszniej. Tutaj się wykręca wentyl, etc. Ale dzisiaj mamy inne, ciekawsze urządzonko, służące do tego samego, a raczej cztery urządzonka. Tak, 4. Wybierz czwórkę, panie, czwórkę. Czy tam jak inaczej to było w tym filmie. Tada! Prawie złote. Trochę złote, trochę czarne. Co to jest? To są 4 urządzonka, czyli jak ktoś mógł się domyślić lub jeszcze się nie domyślił, na 4 koła. Na każdym z nich macie skalę w PSI oraz w barach, do jakiego ciśnienia powinno się spuścić opony. Ustalamy sobie tutaj na każdym dokładnie tyle samo. Zakres mamy działania od 0,7 bara do 2 barów. Typowo offroadowy gadżet. Teraz o co z tym chodzi? Mamy teraz ustalone wszystkie dokładnie tak samo. I o co z tym chodzi? Chodzi o to, że idziesz sobie do pierwszego koła, nakręcasz, on Ci już automatycznie spuszcza do zadanego ciśnienia, do drugiego, do trzeciego, do czwartego. Jak przykręcisz na 4, to już możesz z powrotem wracać to odkręcać. Dobra, no to próbujemy. W każdym razie na pewno jest szybciej, jakbyście mieli to spuszczać albo zwykłą końcówką od Ale nie, bo kompresora. spuszczasz 4 naraz. Ani deflatorem, bo musielibyście 4 razy kręcić deflatorem. Teoretycznie to jest szybsze. Jeżeli spuszczać 4 koła, to tak. Czekaj, jest coraz bliżej. O! To zrobiło stop. I teraz uwaga. Wykręcam. Ten skończył i ten skończył. Wszystkie tak naprawdę skończyły. Teoretycznie jest zarzucone koło bara. Zaraz zobaczymy, ile fizycznie pokazały, ponieważ jest to miernik bardzo analogowy. Teraz. Więc tak. Coś dostaje pypcia, bo w tamtym pokazuje 0,8, w tym pokazuje 1,6 nadal, a w tamtym pokazuje po 1,0, czyli tak powinno być. Sprawdzamy to jeszcze innym urządzeniem. Przypomniał sobie. Tam jest budzik. No i jak chcę, to pokazuje takie 0,9. 0,9 z groszem. No tu faktycznie jest mniej. Czyli generalnie sprężynka może gdzieś nie odbiła, czy coś ten deseń. Tutaj zeszło troszkę mniej. Czyli Zeszło troszkę więcej, bo tak, zostało zeszło mniej. troszkę więcej. Zeszło do troszkę mniejszego ciśnienia. Jak to jest w ogóle zbudowane? Tutaj mamy takie pokrętełko, tutaj mamy, tu mamy w PSI, a jak sobie obrócimy, tutaj mamy w barach. PSI, jak widać, są bardziej dokładne. Jak to jest zbudowane? Mianowicie w środku, jak sobie zobaczymy, to jest taka sprężynka z zaworem. I ją dokręcamy lub odkręcamy po to, żeby nam określiła, jakim ciśnieniem ma to być. I tutaj mamy, dokręcamy sobie na wartość i tym tylko kontrujemy. Tego tak naprawdę nie dotykam, możemy sobie tylko to odciągnąć. Z taką siłą to jest przykręcone. 4 sztuki takiego cuda. Ktoś by powiedział, a na co mi to, a komu to potrzebne? Osobiście uważam, że fajne. Za tę cenę
jest dość ciekawym pomysłem, ponieważ to kosztuje około 90 zł. Więc na przykład, jeżeli uważacie, że to jest takie, kupimy sobie, ale w sumie po co mi to? Moim zdaniem fajny pomysł na prezent. 9 dych, ale działa. Jest fajnie opakowane. Co jeszcze dostajecie w zestawie? To jest w ogóle fajne. Dostajecie jeszcze w zestawie taki neopremowy pojemnik na to wszystko. Aluminiowe radełkowane nakrętki. Chiński certyfikat. Oraz instrukcja obsługi. Jak to generalnie zrobić? Wszystko jest napisane i narysowane. Wydaje mi się, że fajna opcja jak za tą kasę. W szczególności, że tego typu zestawy od Kangurów kosztują 4 razy tyle, 5 razy tyle prawie. Więc wydaje mi się, że AliExpress w tym wypadku zrobiło to dobrze. Linki do wszystkich gadżetów, które zaprezentowaliśmy dzisiaj w odcinku, znajdziecie jak zawsze w opisie. I jeżeli podobał Wam się ten odcinek i w ogóle ta seria, to zachęcam Was do zostania naszym patronem lub postawienia nam kawy. Dzięki temu będziemy mogli kupować więcej tych gadżetów, ponieważ zdecydowana większość pochodzi z naszych własnych źródeł. Tak, jeżeli macie jakiś pomysł jeszcze na coś, bądź chcielibyście, bądź nie wiem, zastanawiacie się, czy to kupić, napiszcie w komentarzu, nie wiem, wyślijcie nam wiadomość na wszystkich możliwych naszych socialach, na pewno odczytamy, weźmiemy i ten temat przetestujemy. Na razie testujemy to, co nam poprzychodziło. Wszystkie rzeczy inne pozostałe są gdzieś tam powoli w drodze, ale tak jak Darek powiedział, jak chcecie, zapraszamy do subskrypcji.